Witajcie w kolejnym dniu z budowy. Ja się nazywam Michał Dudkowski, a to jest nasz blog rodzinny, gdzie pokazujemy naszą budowę i nasze życie codzienne na Filipinach i w Polsce. Dla tych, co są pierwszy raz, co poniedziałek nagrywamy update z naszej budowy, domu, resortu, siłowni i restauracji, która się mieści w Negros Oriental na Filipinach, na wyspie Negros w Walencji. Budowa trwa już 1,5 roku, z małymi perypetiami. Ci, co oglądają dłużej, to wiedzą. Dzisiaj jest sierpień i to będzie druga część sierpniowa z naszej budowy. Słuchajcie, przepraszam, ale nagrywam to drugi raz. Padła kamera i nie zapisał się plik. Nie wiem dlaczego. Shit happens. Więc jeszcze raz będę Wam się produkował. Mam nadzieję, że powiem wszystko to, co mówiłem za pierwszym razem. Jestem dzisiaj sam, bez żony, dlatego że jest zmęczona, położyła dzieci spać i wstała o 4 rano i po prostu nie ma siły, żeby nagrywać. Pewnie dlatego muszę nagrywać to drugi raz, bo coś nie chcieliście, żebym nagrywał sam. Ale dobra. Więc bez zbędnego zaczynamy z naszej budowy. Ostatnio skończyliśmy na 8 dokładnie, albo 9 sierpnia. Dzisiaj jedziemy od 11 sierpnia. Więc 3, 2, 1, start. So they are making scaffolding for going up. 11 sierpnia 2025, Dudkowski Residence Filipiny. They will put runner for the Wasze zdrowie. beam because they will still make beam here. So it's just like in the Robią w tej chwili rusztowanie po to, żeby mogli założyć formy na słupy, na filary. lifting each pillar going up so they To jest, tak naprawdę będzie pomieszczenie na wodę i taki water tank, a pod spodem jest szambo. slam. Tutaj jest zadaszenie restauracji. Widać, że kończą zamykanie tego dachu. Musieliśmy czekać właśnie na te scaffolding, na te, na te elementy, nie wiem jak tam to powiedzieć. Możecie napisać w tym. It's almost halfway. Więc to jest cały czas 11 sierpnia, parę dni temu. Already start putting his out. I od razu przygotowują podrynny. Before we can paint the final paint, so it will not be. Jestem wściekły, że muszę nagrywać to dla Was jeszcze raz, ale Look, nic nie poradzimy. So if we paint the final. Tutaj są schody do restauracji. Kuja tutaj widzicie szlifuje, żeby było gładziutko. To ogólnie to miejsce pod schodami będzie takim pomieszczeniem gospodarczym. For the Tu są apartamenty. painting of hollow blocks in this side. Zaczęli robić layout dla tutaj jednej ściany. Start in this side here. O, zaczęli już murować, prawda, pierwszą ścianę Because it's already na parterze. 14 days today. Sagot na kaya? DIY? DIY, ręczna robota. O, no idzie im to, prawda? This side. And the sturdy side. Dzisiaj pewnie ściana będzie skończona. So they can start the Robią tą ścianę najpierw, bo chcą zacząć robić schody, żeby można było łatwiej wchodzić na górę i kontynuować kolejne piętro. blocks here. There's no Dla tych, co nie wiedzą, w pierwszym etapie budowy to będzie 6 apartamentów, 3 na dole, 3 na górze. for the forms. Tutaj formy przygotowują pod zadaszenie. Te 3 na górze apartamenty będą troszeczkę wyższe, ponieważ będą, no jak ktoś będzie potrzebował, 4-osobowe. Kącik zwierzęcy to jest Charlie. Jestem ciekawy, czy nas będzie pamiętał po 4,5 miesiąca. Bo no tutaj mija właśnie 4,5 miesiąca. 15 sierpnia minie. I zaczynają malować. The sparklex is done. Skończyli zadaszenie tutaj restauracji i w tej chwili przygotowują So it's a new rynny. hired. They just started. Nowy pracownik, nie poznałem.
Kącik kulinarny, zupa kurczakowa, rosół tak zwany, ale to u nich to nie smakuje. Going, guys. Czekają na snaki. I zamówiliśmy koparkę, to najważniejsze. Zamówiliśmy taką koparkę. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzu, czy nie zostaliśmy oszukani przy płaceniu za koparkę. Wynajem koparki na godzinę to jest 1700 peso, jakieś 120 zł, 115. W tym jest oczywiście paliwo i pensja pracownika. 1700 peso. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Napiszcie w komentarzu i powiedzcie, czy jakie są ceny w Polsce na przykład. Tutaj jest tył naszego domu. Ogólnie mają to wszystko wyrównać do naszego przyjazdu. Także można było zasiać trawkę i było już ładnie dookoła domu. No bo jak na razie to wygląda, jak będziemy mieszkać na placu budowy, a wiecie, z dziećmi to trochę ciężko. I to jest po pierwszym kilku godzinach pracy, tak? To jest ogólnie tył domu, tutaj będzie moja brama wjazdowa do domu, będzie droga, prawda, z głównej drogi, tam z Barangaju. I kolejny dzień, 12 sierpnia 2025. Ja to mówię resort, prawda, no bo będzie taki mały resorcik, ale według prawa filipińskiego będziemy musieli to nazwać residence. Dlatego jest napisane Dudkowski Residence, ponieważ już się czepiali, że wtedy byśmy podlegali pod inne prawo. Tutaj jest słupek graniczny, który dzieli naszą działkę i sąsiada. Robimy taki layout, żeby można zrobić ogrodzenie. Tej części między ogrodzeniem a dołem nie mamy zagospodarowania, nie mamy jeszcze pomysłu do końca, jak ją zagospodarować. Więc ogólnie to już fajnie wygląda. Najlepsze są gazety w oknach. This is the spacing. So the road will be here. So they're making the poles for their electricity. So the road is here. What's this there? This is the other side. So this is the white and black road. Here and then going there. And the pool will make a little pool, so. Jest też basen będzie powiększony. Tak jak pisaliśmy w komentarzu, że 3 metry czy 4 to jest za wąski. Będzie tak, od strony siłowni będzie 3,5 metra i od strony apartamentu będzie około 3,5 metra. Tak, żeby można było przejść, też leżak
położyć do opalania się. Basen ostatecznie powinien mieć około 5,5 metra na 16,5 metra, z czego 1,5 metra to będzie jacuzzi. Of the backhoe here, half meter also. It's around the swimming pool. We'll still make another layout. Oh. And then here. Tu zaczęli malować już tył, ponieważ śpieszą się. Tutaj zbrojenie dokładają do tych filarów. Tak wygląda obecnie 12 sierpnia apartamenty. Więc robią formy na słupy, na filary. Tutaj widzę cały czas kończą ścianę tutaj boczną apartamentu. Więc 3 osoby na dole pracują, 3 osoby na górze. I jakoś to idzie. O, ostatni filar został, żeby położyć formy. Tu już widzę, leżą formy gotowe. I kolejny dzień. 13 sierpnia 2025. Przyjechała nasza lodówka. Kupiłem taką lodówkę Samsunga Side by Side. Powoli już dom jest cały wyposażony na nasz przyjazd. Bo jak nie wiecie, czy wiecie, jesteśmy już spakowani do wyjazdu. Lodówka 100 kg, więc trochę osób tam pracuje, żeby to przenieść. Kupiłem najtańszą taką, wiecie, Digital Inverter AI lodówkę side by side, bez żadnych fajerwerków, bez jakichś tam... I tutaj jest, teraz idzie pralka. Najtańszą zamówiłem pralkę z możliwością suszenia 2 w 1. TLC to jest taka tania firma, która produkuje telewizory w Polsce, najczęściej sprzedaje. Tutaj formy przygotowują. Zaczęli malować. O, zaczęli dawać formy na filary. No powiem wam, że pracownicy chyba są zmęczeni, no bo pracują już od pół roku praktycznie dzień w dzień większość. W tym upale i tym wszystkim. I to dalsza część wyrównywania z tyłu domu. Kazałem mi to wcześniej posprzątać, więc to jak widzicie, to on potem przerwał pracę i mieli najpierw wysprzątać, żeby te wszystkie śmieci tam już nie leżały. No i poszerzanie basenu, to jest najważniejsze. Łącznie robi 6,6 metra szerokości, prawda? Ale będzie, wiecie, ściana basenu jedna, druga, będzie około 5,5 metra szerokości basen. Więc głębokie roboty.
Bo basen będzie miał 3 metry głębokości z jednej strony. Tak, z tej perspektywy ten basen naprawdę będzie się wydawał bardzo, bardzo duży. W stosunku do wielkości i apartamentów, i siłowni. Jedyne rzeczy, jakie nie wziąłem pod uwagę, no to pompę do filtracji, która będzie musiała mieć co najmniej 30 metrów sześciennych na godzinę, a to jest dosyć duży koszt, jeszcze dodatkowo też prąd. Tam zaczął kopać, bo z tamtej strony ma być 3 metry głębokości. Tak, żeby można było skakać na główkę, skakać z restauracji i tak dalej, i tak dalej. Tak. Z tej strony będzie 1,5 metra takie, można powiedzieć, jacuzzi. Ja to nazywam jacuzzi, ale nie lubię jacuzzi, więc po prostu będzie miejsce do siedzenia. A potem będzie miejsce do pływania 15 metrów. No i przy okazji tą ziemię z basenu też wykorzystamy do wyrównania terenu. So this is the septic here. So they have the trapan. Mają tutaj zadaszenie, żeby mogli pracować jak pada deszcz. In case it's small swimming. Mały basenik, prawda? Manhole, czyli wejście dla osoby, która by czyściła, powiedzmy, szambo. No i wylewanie słupów, prawda? Mamy 14 sierpnia 2025. Skończyli wylewać słupy w szambie i teraz zaczynają się wylewanie słupów tutaj w restauracji. To jeszcze tego samego dnia, no bo to nie ma dużo roboty. Tyle, że muszą to wciągać, prawda? Przez to, że tego dnia dużo padało, to też jest mniej pracowników akurat tego dnia. Ten beton wygląda na gęstszy, prawda? Taki do słupów właśnie, jak się używa. Koparka cały czas pracuje ciężko. No ładnie to wygląda. Dobra, chwila przerwy, bo bateria mi padła w kamerze. Mamy 17 minut 35 sekund, start. Więc kontynuujemy. Głębokie roboty budowlane. Skończyli zalewanie tych 4 słupów.
To na tym filmie powiem wam, że nie wygląda, tu jest 3 metry, ale jest 3 metry. Więc jak ktoś dobrze zrobi rozbieg, to będzie mógł wskoczyć do basenu. Byle skakał do tych 3 metrów głębokości. Ale wyraźnie to oznaczymy, żeby, wiecie, dla tych, co nie umieją pływać. No, duży kamień. Już wszystkie, widzę, formy są zrobione, zalewają chyba 7. czy 8. słup. Zdjęli formy, zdejmują nadal. To jest manhole, tak? Czyli ogólnie najgorsze jest to, że przyjedziemy i nie będzie jeszcze wody takiego z normalnym ciśnieniem. The soil from the swimming pool, so you can use it as a backfill spoon. And then here, we start already layouting for the hollow block, so they can start filing here. Zaczęli robić, So they can close it already. wymierzać właśnie tylnią ścianę, żeby już postawić pustaki. Więc pracują ciężko, ogólnie jestem zadowolony z ich pracy. Naprawdę starają się. A tak wygląda właśnie nasz basen z góry. Z apartamentów. Tu będzie 3-4 metry właśnie o głębokości 3 metrów. Potem będzie spadek taki około tam 30-40 stopni. I 1,40 m do 1,20 m tak planuję, żeby normalnie była woda, tak wiecie, po szyję, od pasa do szyi, żeby można było też pływać. So here in the apartment, we are done putting the cement pouring. Skończyli wylewanie słupów. Have already this one, the dowel. To wzmocnienie ścian. So they will not chip it again, like what we did it in the ground floor. They dig again. I mean chip again for the horizontal. Okej. Widzę, wyrównuje. A, no i przyszły kurtyny, prawda? Żaluzje do naszego domu. Zamówiłem żaluzję dzień-noc, prawda? Czyli takie, że możecie zrobić sobie jak firanki prześwitujące i pełne. To jest akurat nasza sypialnia. To jest chyba pokój Mata. Albo nie. Ogólnie żaluzje podobne, troszeczkę tańsze niż w Polsce. Najdroższe były firanki. Bo chcieliśmy takie grube, ładne firanki. Co prawda gramaturę, która nam się udała dostać, to jest 250 chyba, czy tam 270. Jakoś tak. Może 280. Kolor wybierała Jerlin.
Ogólnie nie najgorzej się to komponuje. I nasza lodówka. Samsung side by side. Z lewej strony zamrażarka, z prawej lodówka. Wiecie, dla 5-osobowej rodziny, no to plus najczęściej na Filipinach jest niania, a to kamerzysta, a to sprzątaczka, więc nigdy nie miałem lodówki side by side, więc zobaczymy, jak się będzie używało. A jeśli chodzi o cenę, no to około 3500 zł za takiego Samsunga najtańszego side by side zapłaciłem. A tak wyglądają kurtyny z zasłonami. Firma bardzo fajna, bo zrobiła nam to dosłownie w tydzień od zamówienia. Jako że mamy sufit podwieszany, karton gips to jest w większości przyczepione do ściany. Taki będziemy mieć wygląd, krajobraz z sypialni. No ładnie to wygląda. Jak zobaczę, dotknę materiał, to będę wiedział, czy takie zrobimy w apartamentach, czy nie. Ale powoli dom nabiera kształtów. Słuchajcie, to koniec tego tygodnia, z ostatniego tygodnia naszej budowy. Ja jestem pod wrażeniem tego, co zrobili, ponieważ jak widzicie za oknem tutaj rozebrali już rusztowanie, czego nie było na filmie, bo zrobili to dosłownie dzisiaj, jak to nagrywam. My się pakujemy na Filipiny, jedziemy ich tam pilnować. Zostało bardzo dużo pracy, oczywiście zrobienie drugiego poziomu apartamentów, zrobienie tutaj budynku na wodę, zrobienie zjeżdżalni, budynków pracowniczych i całe ogrodzenie, plus wyrównanie terenu, plus dekorowanie. Tam jeszcze mają postać palmy, trzeba kupić, bo chcę, żeby tak fajnie symetrycznie to wyglądało i co najmniej 6 albo 8 palm będzie. Może będzie 8. 4 po jednej stronie basenu, 4 po drugiej. Jeszcze zobaczę, ile tam miejsca starczy i jak to będzie wyglądało. Palmy mają to do siebie, że jak będą przy basenie, no to te liście trzeba bardzo sprawdzać. Miałem taką sytuację teraz, jak byliśmy ostatnio na Filipinach, że taki bardzo ciężki kawałek liścia spadł dosłownie 2 metry od nas. Jakby coś takiego spadło na głowę, to jak kokos, powiem wam. Więc na pewno trzeba takie rzeczy doglądać i nad tym będę się zastanawiał, jakie to będą palmy i gdzie one będą ustawione. Ale na pewno będą palmy, bo tak sobie to widzę w przyszłości. Tym bardziej to są Filipiny i ten klimat trzeba zachować Filipin. Jeśli chodzi o zagospodarowanie tutaj naszego domu, tutaj z frontu, nie mam w ogóle na razie pojęcia, będzie trawka, a czy potem coś dojdzie do tego, to się zobaczy. Słaby jestem w takiego, wiecie, w designie końcowym, ale powoli to jakoś nabiera kształtu. Muszę pojechać, zobaczyć, bo mówię, my tam byliśmy ostatni raz, jak jeszcze nie były zamontowane drzwi przesuwane. Ci, co nas oglądają dłużej, to wiedzą. Nie wiem, jakiej to jest jakości, nie wiem nic. Widzę tylko tyle, co wy na filmie, może troszeczkę więcej, no bo obcinam po prostu te niepotrzebne rzeczy. Ogólnie dostaję kilka godzin materiału z każdego tygodnia, plus jeszcze materiał codziennie, więc ta komunikacja jest, nie jest super, ale jak widać jakieś zaufanie jest, no bo 4,5 miesiąca budują i postępy są, więc da się, ale nikomu nie polecam. Nie polecam, bo codziennie jest walka też z pracownikami, też codziennie trzeba ich pilnować i trafić zaufane osoby na Filipinach
to jak w każdym kraju jest bardzo ciężko, żeby się nie opieprzali. Czy by było szybciej, gdybyśmy tam byli? Pewnie tak. O ile szybciej, to nie wiem. Ale widać, że pracują i te prace idą do przodu, więc z tego miejsca pamiętajcie, że jest jeszcze Patronite do końca budowy. Wiem, miał być, mówiłem do września chyba, ale miała być zakończenie budowy w październiku. Teraz jest przedłużone i powiedziałem, że do końca budowy. Plan jest taki, żeby zakończyć budowę na koniec lutego. W ciągu miesiąca przeszkolić i zrobić wszystko wykończenie i na koniec marca zrobić otwarcie. Więc liczę, że jeszcze w marcu uda się zrobić oficjalne otwarcie. Jak widzicie, to jest ogólnie pora deszczowa na Filipinach i ona się bardzo, bardzo nie różni od pory tak naprawdę suchej. Dla tych, co zawsze sobie kojarzyli Azję, że to jest, wiecie, w porę deszczową się nie jedzie, a w porę suchą się jedzie, to wierzcie mi, że różnica jest głównie taka, że w porze deszczowej częściej przechodzą tajfuny. A jak tajfun przechodzi, to potrafi padać przez tydzień. Ale w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, czyli tak naprawdę na środku Filipin, z każdej strony jesteśmy otoczeni innymi wyspami, to te tajfuny przechodzą bokiem. Ale jeśli już przechodzą przez ten teren, to dużo, dużo słabsze. Tak naprawdę w Dumaguete, tam gdzie jesteśmy w Walencji, bardzo, bardzo długo nie było żadnego tajfunu takiego, żeby były jakieś duże zniszczenia. Ale ogólnie nie ma znaczenia, kiedy pojedziecie do Azji. Zawsze będzie pogoda, zawsze będzie ciepło. Ja osobiście zawsze jeżdżę między lutym, zawsze jeździłem, czy to jest Tajlandia, czy to jest Filipiny, czy inne kraje jak Madagaskar, ogólnie te ciepłe kraje, wtedy kiedy jest pora deszczowa w nich najczęściej, to jeździłem wtedy, kiedy są najtańsze bilety, czyli luty, kwiecień i potem październik, początek grudnia. Wiadomo, grudzień są drogie bilety i tak naprawdę od końca stycznia już zaczynają się tanie bilety i można sobie pojechać. I kupowałem teraz bilety dla całej rodziny, no i nie powiem, zapłaciłem dużo. 16 000 złotych za bilety w obie strony dla 4 osób, z czego 2 dzieci, 3 i 5 lat, plus 2 osoby dorosłe. 16 to jest tylko i wyłącznie podróż do Cebu. Do tego jeszcze musiałem dopłacić jakieś niecałe 2000 złotych z Cebu do Dumaguete za lot. Wszystko mi wyszło około 18 000 złotych brutto. Jest to dużo, ale już płaciłem więcej, bo rekord to chyba 23 000 złotych. Ale też najtaniej jak płaciłem to było jakieś 11-12 tysięcy, ale wtedy Lili miała poniżej 2 lat, a wtedy bilety są dużo tańsze. Osobiście wiem, że można dojechać, tak mogę wam, mogę to chyba powiedzieć, ci co oglądają dłużej i pamiętają sytuację z kapitanem statku, który miał problem z alkoholem, to powiem to teraz, jest już w Polsce, kupiłem mu bilet z Filipin do Polski, przyleciał i mam nadzieję, że sobie poradzi ze swoimi problemami. Ja ze swojej strony dotrzymałem słowa, że powiedziałem, że jak będzie potrzebował pomocy, to mu pomogę. Kupiłem mu bilet i powiem szczerze, że szukałem właśnie tanich biletów i teraz jak wracał, płaciłem około 2000, w obie strony płaciłem około, gdyby był bilet w obie strony, to kosztowało około 2700 zł. Tyle trzeba liczyć za bilet w tym okresie jak teraz, powiedzmy wakacyjnym, na Filipiny, taki najtańszy z długą przesiadką. No my teraz za parę dni wylatujemy i też będziemy mieć długą przesiadkę, bo w Doha będziemy czekać 10 godzin, no ale nie ma to problemu, jeśli macie możliwość wejścia do saloników, do lounge'y, tam macie jedzenie, picie za darmo i siedzenie w takim często spokoju, ale to wszystko zależy od czasu i miejsca. Ja już od wielu lat korzystam właśnie czy to z karty Revoluta, mogę Wam podpiąć link pod filmem, gdybyście chcieli się zarejestrować. Tam wejście przy tej najwyższej karcie, no to macie za darmo, chyba od metalu jest za darmo, a jeśli macie najniższą, no to trzeba zapłacić 100 czy 120 zł, już nie pamiętam. Ale wierzcie mi, że jak macie przesiadkę powyżej 3 godzin, 4 godzin, to warto sobie pójść, bo nawet w niektórych takich lounge'ach są prysznice, że można się wykąpać. Dla tych, co palą, są palarnie w środku, alkohol, jedzenie za darmo. Oczywiście jeśli chodzi o Katar, Emiraty, to bardzo często tego alkoholu nie ma,
ponieważ jest Ramadan, zwłaszcza w Ramadanie. A normalnie jest jakieś piwo, tylko i wino takie okrojone to jest. Ale wiele razy korzystałem, zwłaszcza jak się jedzie z rodziną. Jest to wygodne i polecam wszystkim. No i chyba tyle. Słuchajcie, komentarz taktyczny, łapka w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji. Teraz możecie też podbić mój film. Jak macie komentarze, przeciągniecie sobie z prawa na lewo i macie możliwość podbicia. Macie chyba 3 razy w tygodniu możecie podbić film i to oczywiście zwiększy nasz zasięg. Więc zapraszam do podbijania. Jest to nowa funkcja, na pewno to zwiększy nasz zasięg, bo prawda jest taka, że z YouTube'a się nie zarabia. Przynajmniej nie przy tych wyświetleniach, co my posiadamy. Ale to nic. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym materiale, już w środę. Film z Daily Bloga oczywiście. Do zobaczenia.